Pracujemy dziś wolno. Nie lubię pracować w soboty. Teraz 200 km do granicy przy Buzianiu. Jakieś 4 godziny jazdy nam to zajmie. Czyli wszyscy mieli jeden budzik jakiś ustawiony? Jest to prawie, że milenialsowa kanapka. Ja będę różowy kiedyś znowu lubić, tego się nikt nie spodziewał. I Jezu, się przestraszyłam, że pod prąd jadę. No i oto, proszę Państwa, nasze miejsce. Teraz tak, ostatnio byłam na prawą stronę i tam... Dzień dobry. Pora na kawę. Cappuccino oczywiście. Bardzo dobre. Teraz wystarczy tylko przejść na drugą stronę drogi, ale nie ma tutaj żadnych pasów. Ale i tak przyjdziemy. I stoimy tam. Dobrze. Jest niedziela, ale generalnie widzicie, w tych krajach bałkańskich nie ma zakazów i ciężarówki normalnie jeżdżą. Z parkingu dużo tych ciężarówek wyjechało. Ja nie jadę, bo i tak nie mam sensu. Ustawiłam sobie rozładunek na wtorek rano. Więc tak to zrobiłam, żeby być niezmęczona, dojechać bezpiecznie i dojechać z dobrym spalaniem. Bo przy tych cenach paliwa, wczoraj patrzyłam, było już 7,20 chyba, więc... się zastanawiam, czy nie doprowadzić dzisiaj felg Volviego do porządku. Najgorsze jest to, że nie mam szczotki. Te felgi powinny być taką myte specjalną szczotką z Alkoi, żeby ich nie uszkodzić, ale może bym to gąbką myła. Tylko rękawiczek nie mam żadnych, a to będzie... Nie mam też żadnego sprzętu. No dobra, prysznic. Widać, że jest tak dawniej w Polsce, że przyszli ludzie, położyli płytki, położyli spoinę, powiedzieli resztę, to sobie tam zróbcie sami, to sobie domyjecie, nie? No, tak troszkę tutaj jest ciasno do wyjazdu. No patrzcie, dosłownie wyjedzie ten praktycznie, co jest naprzeciw mnie, będę mieć troszeczkę więcej, no to jest dobrze. Dobrze. Dzień dobry, tak w ogóle. Dzień dobry. No dobrze, muszę przyznać, że miałam nadzieję, że ktoś tutaj wyjedzie i będzie nam łatwiej, bo tandemem w takich sytuacjach jest trudniej się, że tak powiem, wywinąć dosłownie, bo ciągnik w ostatnim momencie może sobie po prostu uciec, nie? A ja wypuszczę wam przyczepę, która jest krótsza i wtedy muszę ją złamać odpowiednio i tyle, nie? I później mogę tylko po prostu... To mam troszeczkę inaczej się łamie i w niektórych sytuacjach jest to lepsza set do manewrowania, ale w tej konkretnej do wyjeżdżania tyłem z ciasnej rajki jest trudniej. No nic, będziemy jakoś tam próbować. Wszędzie podsłaniane, ale nikt się nie rusza, to ja też nie będę tutaj siedzieć, nie wiadomo ile, do 5. Jak wstałam w 3:30. O, bo ten wyjeżdża z tyłu. Może mi to troszkę pomoże. No dobrze, jakoś to będzie. Ja też stanęłam specjalnie tak płyskości mocno, więc może po prostu powoli. Tu jest bilet. Tu będziemy mieć pieniądze, żeby wyskoczyć, zapłacić. Jakiś hamulec zaciągnął. Patrzcie, no. Wkurzają takie męskie zaloty. Jest strasznie blisko. Thanks! Z tej pomocy by ciężko było, powiem wam szczerze, bym chodziła na 5 razy, 10 razy. Teraz idziemy załatwić bilet. Hej. Що карту не можна, nie? Може, Chyba można. бо як я розбираю, то не можна, неможливо. Problem var. No problem. Karta za cash. Nie, to on. Ja. To ticket? No? Ами no ticket, не ще да го Ode, прочете. moment. 10 minut, go. Мерси, окей. Okay. Чао. El
Cash, can you put Yeah. it here, yes? Tu, nu 10. 10, nu ai 10. 10 lei. Nie mam. Nu? Ok. Mulțumesc. Ciao. Bună ziua. Ciao. Dobrze, jesteśmy i mamy wszystko. Teraz 10 minut na wyjazd, ale ja tak specjalnie, widzicie, nie mam pieniędzy. 60, zapłaciłam 60 lei, czyli jest to plus minus 15 euro. Widzicie, a miałam z prysznica 10, no tak. I tutaj, dobra, zobaczmy ile to jeszcze nam zostało. Kierowca za mną też dopiero jeszcze robi bilet. Dai ticket, ticket. Mulțumesc! Tyle, proszę Państwa, nam zostało 776. Ciao, thanks! No i patrzcie, to już jest wjazd na autostradę A1 w Rumunii. Winietę wykupowałam na, miał być miesiąc, na 7 dni, więc już teraz na powrocie nie kupowałam. No i teraz prosto na Węgry, a później Czechy. Fajnie, że tak dojechaliśmy, tak dzisiaj od rana jest po prostu późniejszy start. A poza tym cofaniem, ale widzicie, kierowca przyszedł pomóc i szybko poszło. No i dojeżdżamy już powoli na granicę rumuńsko-węgierską. Wracamy do naszej strefy czasowej. Właśnie tutaj na granicy zmienia się czas. Zrobię nacisk na osi, już wygląda dobrze. Mam 7,4, 7,5. Tak się waha, więc już jest wszystko powinno być. Dawniej się tutaj stało na granicy, nie? W kolejce. Teraz całe szczęście już nie trzeba. No, kto jeździł, dawno nie był, patrzcie, jak wygląda infrastruktura na prawo. No, bardzo dziwne. W Polsce też takie już przecież było, nie? Ale dziwne. Tutaj to nawet nikogo nie ma w sumie na wjeździe. Później pewnie, o, już są wagi, tak? No co, zaraz jest pierwsza waga, no to zobaczymy, co to będzie. No to witamy na Węgrzech. Waga to jest, tylko że jest zamknięta jeszcze. No, może lepiej. Nie ma tu wagi. No, mniejsza z tym. Jedziemy, teraz przed nami będzie długa zwężka. No ale to jest rzeczywiście zabawne. Ja jeszcze jak jeździłam busem, to ja pamiętam granicę polsko-niemiecką, pamiętam na Olszynie, jak to wyglądało, pokazywanie dowodów i tak dalej. No, widzicie teraz? Tak się przyzwyczaiłam do tego, że tutaj tak samo to wyglądało przez lata, że fajnie jest w ogóle być świadkiem tego, jak się to zmienia. Tak sobie właśnie po drodze myślałam teraz, że przedtem przecież Bułgaria, Rumunia, tutaj na Węgry już też przecież była kolejka zawsze z 3 godziny i wszystko się rozwiązało. I tak wcześniej ta Bułgaria jeszcze miała takie straszne drogi. Teraz widać, że jak się rozglądałam, że jest bardzo dużo autostrady w budowie. Tutaj z Widynia na Sofię, więc jak będą mieć taką autostradę, no to już będzie całkiem pięknie. Wydaje mi się, że i dla Bułgarii, i dla Rumunii, i dla Grecji to może być taka, jak wiecie, nowa tętnica.
będzie dobra droga, będą jeździć ciężarówki, będzie szybki tranzyt, przepływ towarów. A tak jak w Bułgarii przecież siła robocza jest i koszty zatrudnienia pracowników są dalej przecież bardzo niskie. Nie, pewnie jedne z najniższych w Unii Europejskiej, no to pewnie się tam troszeczkę może film otwierać. Ale my tymczasem mamy 600 km do celu. Jadę sobie grzecznie i spokojnie i już mi spalanie spadło 1 litr średnio na trasie. To już jest dobrze. Także myślę, że nie będziemy w ogóle już dotankowywać. Ale później tankować też nie będę. Volvi zostanie z pustymi bakami. Zobaczymy, co będzie po świętach. Może akurat się sytuacja troszkę poprawi na rynku paliwowym. To co, gazujemy w te zwężki. 45 km zwężki. Ale ciekawostka, że jak zjechałam na wagę, to mi skurczyło 7,6. Czyli 100 kg za dużo na przodzie. Natomiast oczywiście, teraz jest znowu 7,5. A to przez hamowanie pewnie jakoś tak. Natomiast ta waga w komputerze, ona działa dokładnie, natomiast mi się zdaje, że tak jednak 100 kg w tą czy w drugą może mieć jakiegoś tam zakresu, marginesu błędu. Natomiast ona jest rzeczywiście mocno dokładna, więc raczej na niej polegam. No, bo tak czy inaczej to my mamy 38 ton, więc tak w takim... Więc total jest ok, natomiast wiecie jak to jest. Kiedyś co właśnie dostałam za pierwszym razem właśnie jak z Grecji wracałam i wtedy miałam jeszcze stalowe felgi i załadowałam właśnie 23 tony, no to wtedy dostałam mandat jakiś taki z 500 zł chyba, nie, łącznie chyba 150 zł. Więc nie był to wielki mandat, ale stracony czas i tak dalej, i tak dalej. I po to się pracuje, żeby mandaty płacić. No i wtedy się właśnie nauczyłam już, że do tandemu mojego już teraz na aluminiowych felgach można załadować 23 tony, ale 22 tony to jeszcze widzicie normalnie tak palety, wszystkie tak samo, ale bym miała mieć 23, to z przodu już bym dała inaczej układ. Może bym zrobiła jakoś inaczej. No dobrze. Ewentualnie by się można gdzieś jeszcze na kawę zatrzymać, co? Tak patrzę, że do Brna jest 500 km, mamy wyjechane ponad 2 godziny. Dzisiaj bym chciała przyjechać Brno, żeby mieć te korki za sobą. Bo wiadomo, teraz chyba praktycznie prawie, że w ciągu dnia, póki nie ma nocy, przyjechać Brno to jest 2 godziny, czy w jedną, czy w drugą stronę. Więc wolałabym dzisiaj przyjechać, jutro jest taki bezpieczny start. No, ale na razie jedziemy tutaj przez Węgry, przez tą zwężkę cudowną. Czy tu będzie miejsce dla nas na pauzę? Tam jest chyba jedna luka. A niech mi ten tutaj busiarz zajmie, to ja będę zła. Tam z prawej też pełno. Po prawej też pełno. Weźcie, nie mówcie, bo ja mam 4. Patrzcie, że mi zajął, kurde no. Ciekawe jak ciężarówki tu będą wyjeżdżać. Moje miejsce. Czy ja się tu zmieszczę? Czy tam są jakieś miejsca? Skurczybyk. No nic, stanę tutaj po prostu równolegle i nie ma innej opcji. Dobrze, bo ten tutaj ma zasłonięte firanki. To będzie ok. Pauza. Sterko tam to jeszcze złożę. No i dobrze, udało się. 4,25 jazdy, tak? To ja lubię najbardziej. Godzina 8. Idziemy po kawę i można by zjeść jakieś śniadanie. Oczywiście nie ścierwowe, tylko sobie coś zrobię, ale w ogóle nie wiem co. Mam nadzieję, że to KFC jest otwarte. Jest czy nie? Według was zobaczmy. Otwarte. Dobra.
tu zjeść. No dobrze, nie było dużej kawy. Americano jest takie. Tak, myślałam, że ktoś mi to stanie. No dobrze, ale jest gdzie wycofać, bo wiecie, z lewej strony jestem blisko tamtej ciężarówki. Że miałam jak wjechać. To zamówienie kawy było dosyć skomplikowane. Bo chciałam większą kawę, taką wiecie, na drogę, a była mała tylko. Pani mówiła, że jest, a jak chciała sama włączyć w komputerze, to się okazało, że nie ma. Coś będziemy jeść teraz. Co? Zobaczycie. My też. No dobrze, zobaczmy. Po pierwsze to w ogóle wyciągniemy sobie coś na obiad dzisiaj i będzie to dzisiaj łosoś, bo taką mam ochotę. Po drugie, o jeszcze ciastko, banan, tu serek, tu awokado. No co z tego, jak ja nie mam żadnego chleba. Stacja jest daleko. Chyba, żeby jajecznicę zrobić sobie i zjeść, ale z czym to jajecznicę? W międzyczasie to sobie serek zjem. Jestem średnią fanką jajecznicy. Ostatnio wam w ogóle nie powiedziałam, ale jak stanęłam na weekend, to już miałam iść spać, ale nagle nabrałam ochoty na jajka gotowane z majonezem i gotowałam, jadłam. 3 zjadłam. Nie wiem, czy to ostatecznie skończy się tak, że teraz jeszcze trochę ujedziemy, przejedziemy Budapeszt, bo do skrzyżowania Krojca w Brnie jest właśnie 4,15 jazdy. Teraz ta 45-kilometrowa zwężka za Budapesztem, to też tam będzie wolniej na pewno. I później na Brnie też na pewno będzie korek, więc coś mi się widzi, że jednak będę stawać jeszcze na jedną pauzę. I wtedy to się rozmrozi i to sobie zjemy taki porządny, duży obiad. A teraz zjemy to i kawę z ciastkiem. Ej, patrzcie! Będę pościel wydmuchiwać z wełny. Wy nie widzicie, ale ja wam pokażę. To jest bardzo miła włóczka, natomiast takie są konsekwencje. To jest wszystko włóczka. Widzicie? No nic, myślę, że w praniu się spierze. O właśnie, tutaj. Widzicie? To wszystko jest robienia drutów. Jakbym sam miała dosłownie w aucie, a nie mam. No dobrze. Może teraz jeszcze skończę ten rękaw, bo mi się zdaje, że on już prawie, że będzie. A, jeszcze sobie wyciągnę wodę od razu. No jeszcze troszkę i będzie można kończyć. No dobrze. Gdzie są druty? Gdzie jest drugi drut? No to ładnie, drut zgubiłam. Ale jak mogłam zgubić? A, tu wpadł. Uratowany drut. No tak, gdzie mogą wpadać druty? Tylko za łóżko. Że ja kiedyś będę w trasie na drutach robić, to bym się w życiu nie spodziewała, ale jak sami wiecie, już tak wszyscy przywykliśmy do tego, że jak człowiek ma jakąkolwiek chwilę wolną, to od razu idzie w TikToki, Instagramy i tak dalej. Więc ja z jednej strony produkując te TikToki, Instagramy i YouTuby, powinnam Was zachęcać do oglądania cały czas. Też widzę, że to nie jest aż takie dobre, więc zachęcam do oglądania, ale z umiarem, tak jak ja. Podobno po 10 latach takiego ostrego oglądania internetów mózg już tak się wycofuje, tak nieużywany mięsień, że młody człowiek po 10 latach właśnie siedzenia w telefonie może mieć mózg demencyjny, czyli taki już wiecie, który nie kojarzy, nie pamięta, nie czai, nie odnajduje się, więc trzeba uważać. Ale fajnie, że na takich grubych drutach tak szybko idzie robota, natomiast cienka włóczka
Na takich grubych drutach to troszkę się ciężko robi, jakoś tak niezgrabnie. Właśnie, wiemy co zrobię. Wiecie co, bo jestem bardzo ciekawa, bo ja kupiłam tą włóczkę jeszcze rok temu i ta włóczka leżała przez rok i ja stwierdziłam, że mi będzie dobrze pasować ten kolor. Ale pomyślałam sobie, że jak zrobię dla siebie, to moja siostra też będzie chciała taki. I stwierdziłam, że jej tym bardziej będzie pasować taki. Czekajcie, już dobra już. Albo i tak muszę otworzyć moją skarbnicę. Tu jest wszystko. Tu jest początek i koniec świata. Oj. No dobrze, więc zamówiłam po prostu jeszcze jedną włóczkę. One są ręcznie farbowane i dla mojej siostry w takich kolorach, które według mnie jej będą bardziej pasować. Więc ja włóczki biorę z Furora Yarns. I te włóczki są takie piękne. No patrzcie się. O, ostatnio sobie takie kupiłam, a teraz takie dostałam. No słodko. Widzicie, to są takie znaczniki na druty. Jak się robi na reglanie, to się oznacza oczka, ale i nowe są kartoniki. No patrzcie. Przecież to jest najsłodsza włóczka ever. O Jezu. Wiesz, Agnieszka się po prostu posika i ją zobaczy. O, jak ona jest piękna. Jakbyście byli zainteresowani składem, to jest to Suri Alpaka. Ona jest mięciutka, no tylko że właśnie gubi te włoski, ale jest taka fajna. Jakbyście byli ciekawi, to 207 zł takie coś kosztuje. Takie 3 włóczki. Jak widzieliście, starczy na taki sweterek. Jeszcze zostanie mi z tej mojej włóczki. No ale jaka słodziutka. Uj, Jezu, jaka słodka. Zapytam się, czy jej się podoba. Ona mi napisze, że nie. Ja powiem to nieważne. Koloru nie widać. Co dobrze? Tak też dobrze nie widać. O, tak dobrze widać. Chyba jej się nie podoba. Nic nie odpisuje. Będzie wracał, będzie wracał. Hej, włóczkę kupuję, sweter chcę zrobić, a jej się ona nie odpowie. O, odpisuje. Też ładne. Kurwa, też ładne. Nie myślałam, że w końcu sobie coś zrobiła. No hej. Co ci się włóczka nie podoba? Taką ładną ci włóczkę kupiłam. Nie, podoba mi się, tylko wiesz, po prostu głupio, że tego tak dużo robisz, wydajesz tyle czasu i pieniędzy na to. No ale ładna jest, Halo? nie? No, ładna, bardzo ładna. A ta różowa ci się bardziej podoba? Że tak, tak? Ej. Nie, to jest, nie wiem w sumie. Ja nie wiem, tego ona jest taka żółto-różowa, to nie wiem, jak ona wygląda naprawdę. No też nie, jak się zrobi, to jeszcze będzie też inaczej. Bo ja myślałam, że że ty masz takie kolory trochę bardziej ciepłe, to No. może taka żółto-różowa ci będzie bardziej pasować. No może teraz. Teraz, No normalnie nic. takimi ciepły pracujesz. Chodźcie, jedziemy. Tak tylko zauważę, że wjeżdżamy na Słowację. Good. Witamy na Słowacji. A na tym zjeździe, gdzieś tutaj na Słowacji, jest nowy Eurowag. Zobaczymy, czy będzie widać z drogi, czy nie. Tak, według mapy to jest tak równolegle do drogi, ale na zjeździe, jak zawsze. Tam magazyny chyba nie będzie widać. No nie widać. Pauza, pauza, pauza. Źle sobie zjechałam i widzicie.
Trzech. Czy to jest koniec naszej dzisiejszej pracy? Czy nie będzie miejsca dla nas? Jak to widzicie? Co teraz tu na wjeździe? Trzeba korzystać jak jest tam. Nie wiadomo czy jest, czy nie ma. A tu na pewno jest. No i to jest koniec dzisiejszej pracy. 9:16 jazdy, 46 km do celu. Tak naprawdę, to jakbym chciała, to bym mogła dojechać. Wydaje mi się, że na Kauflandzie można spać na noc. Widziałam, że gigantyczny parking i z tego co pamiętam, jak gdzieś w Niemczech byłam na Kauflandzie, to ja tam spałam generalnie, więc wydaje mi się, że też nie powinno być problemu. Widać, że jest miejsce. Widziałam w opiniach na Google, że są toalety i tak dalej. Ale na styk dosłownie bym miała, widzicie, 9:16, a tu 36 minut do celu, więc nie wiedziałam jak tam będzie. Czy wpuszczą, czy nie wpuszczą. Stwierdziłam, że jeżeli się okaże, że jednak nie można zostawać na noc, mnie wywalą, to będę miała problem. A tak, to po prostu zostajemy i jutro myślę, że 5:00 sobie pojedziemy, czy jak? Zobaczymy. Słuchajcie, o której ja mam w ogóle awizację. Mówiłam, że rano będę rano, ale w sumie to zobaczmy. Widzicie, 8 rano jest termin. No nic, ale to się lepiej zamelduje wcześniej. Chociaż muszę przyznać, że ten przedział czasowy od 8 do 15 trochę przeraża. Trzymajmy kciuki za to, żeby było dobrze. Teraz w końcu jest pora na obiad. Bo już byłam aż zła. Bo miał być obiad, ale było spotkanie i się zrobiłam bardzo głodna, więc chodźmy. Czym prędzej. Jak ja jestem już tak bardzo głodna, to już nie ma żartów. Oj, nie ma. O nie, mi się jeszcze ześliźnie z tego. I będzie. Zresztą mi się łosoś zagrzał w ogóle tutaj na wierzchu trzymałam. Bo jednak mięso zawsze jest lepsze, gdy właśnie się daje do gotowania w temperaturze pokojowej. Ale chyba za dużo była ta temperatura pokojowa. Potrzebujemy worka na śmieci. Chcę, żeby mi to wypłynęło z tej ryby, bo będzie śmierdzieć. Ale ten worek dopiero śmierdzi jakimś taką proszkiem do prania. A gdzie jest sól? Gdzie ona poleciała? Kto widział? Już starczy. W międzyczasie już wyciągnęłam tą fasolkę. Spróbuj mi się teraz złamać. To by mi złamało serce. Nie złamał się, więc jest ok. Good. Nie chcę spać widelec na batonie. Dobrze. Już naprawdę nie ma żartów. Już jestem bardzo głodna. Nie jest taki jak świeży. Całkiem świeży w domu, ale tak zawalisty. Nawet toksyczny. No dobrze, zjadłam, ale czy się najadłam? Nie. Chwilowo mi starczy, ale nie ma się co oszukiwać. Jest jeszcze wcześnie. Za chwilkę będę głodna. Dobra, za chwilkę może nie. To jest po prostu dla mnie jak deser. Nie w smaku, tylko w zapachu. Więc ja czuję, że dziś na kolację będą pierogi. Zdążę się akurat rozbroić. To co? Druty? O, jak wspaniale.
No i jadłam się w końcu. W końcu szefowa dała zjeść. Co za człowiek. Tylko goni do tej roboty. I goni, jakby chciała przewieźć wszystkie ładunki w tydzień. Dzisiaj jest cel zrobić drugi rękaw, a jutro, jak będziemy oczekiwać na załadunek, rozładunek, to ja coś czuję, że zszyję swetr. Tylko, że ja jak dawniej za dziecka zszywałam swetry, jak mama robiła na drutach, to pamiętam, że ja właśnie wolałam szydełkiem niż igłą. Natomiast tutaj te oczka są takie wielkie, że zobaczymy, jak to pójdzie. Muszę zobaczyć jeszcze w ogóle takie metody jakby łączenia jeszcze jakby bezszwowego, w sensie, że o tak o, jakby dwie strony i tutaj pomiędzy o tak o. No nie, ja nie wiem, mogłam to powiedzieć. No. Tak jakby na krzyż połączyć, bo powiem Wam, że ja się nie mogę zdecydować, czy chcę ten swetr na prawą stronę, czy na lewą. W sensie, która będzie prawa, a która lewa. Bo i jedna, i druga mi się podoba, natomiast będę musiała go zablokować i wtedy zobaczymy, jak on wygląda po blokowaniu. A blokowanie to jest pierwsze tak jakby pranie i układanie swetra. Wtedy ten ściek i oczka się wyrównują i on się staje wtedy taki, no nie jak prasowany, ale taki równy, bo teraz takie jest, wiecie, każde oczko też jest trochę inne jednak, bo no, takie wielkie druty, taka cieniutka włóczka, czasami mi tak ucieka spod palca i wtedy się robi większe oczko, czasami mi się dobrze trzyma na palcu i wtedy jest małe oczko ciasne, i więc ono nie jest takie równiutkie jak inne swetry. No ale to nic. A za dziecka, co jest ciekawe, to ja drutów nie lubiłam, tylko wolałam szydełko. A teraz szydełko, może przez to, że zrobiłam ten wielki kot, na który poszła mi to na włóczki, przeniosłam się na druty, że jednak druty nie są takie złe. Myślę, że szydełko też by było warto. Choćby, żeby sobie zrobić jakiś strój kąpielowy. Tak. Już starczy czy nie na ten rękaw? No popatrzcie sami. No to tak wiecie, nie wiem, w którym miejscu mi... Ten rękaw powinien też tak troszeczkę zwisać jakby, to może jednak nie, bo... Myśleliście, że żartowałam z tymi pierogami? Niestety nie. Powoli się smażą, bo nie chciały się... Jednak się nie rozmroziły jeszcze tak do końca. Ale też już nie chcę całkiem do wieczora czekać. Tak sobie będę wyciągać. Jest trochę dużo, ale myślę, że sobie z nim poradzę. Więc zrobimy troszeczkę więcej miejsca. Będzie mi się lepiej smażyć, a ja tak będę sobie tutaj wcinać pierożka po pierożku. Czy wy wiecie, że to dalej są pierogi świąteczne, wigilijne? Święta wielkanocne, a ja jem pierogi wigilijne. Ale były zamrożone od razu, więc przecież jak się kupuje mrożonki, no to przecież one wcale nie są młodsze. No dobra, i jakie to są? No kurde, za chwilkę będę jeść pierogi z widelcem i nożem. Ale są to pierogi kapuściane. Trochę mało masła, może jeszcze dołożę. Tak mi się przypomina, jeżeli chodzi o mrożone jedzenie. U mnie w domu się nigdy mrożonego jedzenia nie jadło, takiego kupowanego. W sensie, że półprodukty takie jak, nie wiem, owoce mrożone, mięso mrożone. No to wiadomo, że to wszystko było mrożone, tym bardziej, że się swoje rzeczy mroziło, czy nawet masło, sery i tak dalej. Natomiast niegotowe potrawy. I pamiętam, że jak pracowałam w Kanadzie i zaczęłam wozić te fracking sand, piaski na pola naftowe, to tam w pierwszy dzień mnie sparowali z kierowcą. Jak się włączyło już? Nie. Który jeździł osobną ciężarówką, bo to taka była robota wokół komina. Ale powiedział mi, pokażę Ci, gdzie tu są sklepy, jak te sajty wyglądają i tak dalej. I pokażę Ci jakiś sklep ze zdrową żywnością, bo Ty jesteś z Europy i to jest po prostu zdrowa żywność, najlepsza następna tutaj. I myślę, że pewnie będzie taka Alma, bo mi się zdaje, że wtedy taka Alma jeszcze istniała, że będzie jakieś takie, wiecie, fancy, nie wiadomo co, jakieś warzywa świeże i tak dalej. No i pewnie tą historię już słyszeliście ode mnie, ale generalnie on mnie zaprowadził do sklepu z mrożonkami. To był sklep, w którym były tylko i wyłącznie zamrażarki i to był dosyć mały sklep i tam były gotowe dania mrożone. Wszelkiego rodzaju dania, ale wszystko mrożone. To jest zdrowe jedzenie. I tak mi się też przypomniało raz, jak na stołówce właśnie, na tych polach naftowych, tam była taka też zawalista stołówka i któregoś razu przychodzę, patrzę, pierogi są, napisane jest, że są pierogi. Było dużo różnych dań, ale pierogi, nie? I tak patrzę, myślę, gdzie te pierogi, gdzie? Szukam i kurczę, nie mogę znaleźć, nie? Gdzie te pierogi? I się okazało,
że to były takie bardziej... Było tam oznaczone jako polskie pierogi, natomiast to się okazało, że to były takie bardziej... Wiecie, jak azjatyckie czasami są jakieś różnego rodzaju pierożki, które są smażone na głębokim tłuszczu. I one miały tak to ciasto przysmażone w głębokim tłuszczu we frytkownicy, że ono miało takie jakby bąbelki, nie? Takie jak trochę jak faworki albo coś w tym stylu. Co myślę, no Jezu, no gdzie to pierogi? Ale mój był w ogóle gest. Już czuję, że mi się nabój kończy. Natomiast całkiem ciekawe, że ta nowa kuchenka mniej gazu zużywa niż te poprzednie, bo ta poprzednia, ta mnie trochę denerwowała na początku, że ma taki małą moc, ale powiem wam szczerze, że wygląda na małą, ale gotuje chyba raczej tak samo szybko, a tamtej to co chwilkę wymieniałam naboje, a w tej to powiem wam szczerze, że już chyba z 2 tygodnie. Co prawda ja też nie gotuję długo, ale jakoś mi się dłuższe wydaje. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori. Fab 3875, Mia Tai Chi.